Często dostaję pytania, prośby na temat jakiegoś ogólnego podsumowania wszystkich FNAF-ów. Jest to teraz tym bardziej ważne, bo Security Breach wyszedł, pojawia się masa nowych fanów, pojawia się masa powracających fanów i oni wszyscy chcą zrozumieć, co tutaj się dzieje. Z samym Security Breach spoko, da się nadążyć, ale ciężko zrozumieć całą serię ogólnie, bo jest tego dużo gier wyszło. Fabuła jest umyślnie pisana w niejasny sposób, a nie wszystkie informacje znajdują się w grach. Na pewno masa z was, którzy śledzą serię cały czas, nie pamięta, jakie były sekrety w kodzie źródłowym przy poszczególnych teaserach. No i sam YouTube jest też problematyczny, bo posiada filmy z wielu lat, filmy aktualne, filmy nieaktualne, masę różnych teorii, ciężko się w tym połapać. Trzeba naprawdę głęboko siedzieć w fandomie, trzeba się pytać i dopiero wtedy jakieś minimum się zrozumie. Dlatego dzisiaj chcę wyjaśnić, o czym jest FNAF, co tam się dzieje, jakie są moje teorie i jakie są też popularne teorie. Wszystko próbuję wrzucić w jakiś nie za długi filmik. I to jest teraz mój główny filmik na kanale. Wcześniej było moje ogólne zrozumienie fabuły, ma już z 2 lata, ale teraz spróbuję zrobić to trochę obszerniej. Najpierw omówię, co w ogóle się w tych grach dzieje, a potem dodam swoje zrozumienie. No i jak tytuł mówi, FNAF przed Security Breach. Security Breach wyszedł jeszcze w miarę niedawno, jest to nowa gra, nie rozumiemy jej. Teorie się kształtują, teorie się zmieniają. Nie chcę jeszcze mówić, co myślę o tej grze, to się jeszcze drastycznie zmieni w niedługiej przyszłości. Co ważne, zanim wejdziecie we FNAF-a, mam dla was parę ostrzeżeń. Po pierwsze, teorie to teorie. Moje filmy przedstawiają moje przemyślenia, moje pomysły, moje teorie właśnie. Więc ja mam swoje zdanie, ja je podzielam, ale to nie są fakty. No chyba, że konkretnie o faktach mówię, wtedy to jest jasne. Ale nikt nie zna fabuły. Nie uważajcie moich teorii za fakt. Ja nie znam fabuły. Nie uważajcie cudzych teorii za fakt, bo oni też jej nie znają. W fandomie pojawiają się różne pomysły, różne teorie, patrzymy na całą serię z różnych perspektyw i to jest bardzo dobrze. Dzięki temu jesteśmy w stanie głębiej wejść w temat. Ale nawet jeśli mamy 2 sprzeczne teorie, to nie oznacza, że jedna z nich jest poprawna. Ja sam krytykowałem wiele teorii i nawet miałem rację, że te teorie były błędne, a ja sam dawałem jakieś swoje własne przemyślenia, które były bez sensu. Dodatkowo nie musicie też wybierać jakiejś swojej własnej odpowiedzi. Takie myślenie, że ja muszę mieć swoje własne zdanie, to jest pułapka i to jest takie desperackie szukanie odpowiedzi. Desperacko to znajdziemy tylko pierwszą lepszą odpowiedź, która niekoniecznie ma jakiś sens. Dlatego trzeba być otwartym na różne opcje. Bardzo polecam eksperymentować sobie z różnymi teoriami. Możecie dosłownie wierzyć w 2 albo 4 teorie naraz, nieważne. Po prostu nie musicie się zamykać w jakiejś jednej. Jeśli jakaś informacja nie istnieje, to po prostu nie istnieje. Bardzo łatwo jest wejść w fandom, znaleźć jakieś szczegółowe chronologie całej serii, które mają masę naprawdę zmyślonych informacji, jak wiek ofiar, jakieś konkretne lata, nowe wydarzenia, które nigdy wcześniej nie zostały powiedziane. Jeżeli dana informacja nie istnieje, to marnujemy czas się nad nią zastanawiając. Możemy o niej rozmawiać, jeżeli mówimy o headcanonach. Headcanony to twoja własna interpretacja, twoja własna niekanoniczna wersja historii, jak ty chcesz, żeby te wydarzenia miały miejsce. To jest dobry pomysł w headcanonie, ale w teorii nie powinniśmy tego jakoś rozważać w ogóle. Chronologia wydarzeń powinna być krótka, napisana na temat, bez jakichś dodawania rzeczy na siłę. Jeżeli jest krótka, to dobrze, nie musi być dłuższa niż jakaś inna, którą przeczytałeś. W tym filmie będę mówił dosyć ogólnie. Pojawią się fakty, ale żeby wyjaśnić temat, to muszę wyjaśnić, jak ja rozumiem tą fabułę, więc pojawią się moje teorie. Postaram się, żeby to było czytelnie, żeby były osobno fakty, osobno teorie. No i nie będę też jakoś wnikał w szczegóły, w moje argumenty. Od tego są inne filmiki na moim kanale, które omawiają te tematy szerzej. Tutaj postaram się to wszystko skondensować. W opisie filmu znajdziecie też masę linków do najważniejszych filmów na moim kanale. I ta lista może się zmieniać w przyszłości. Jeżeli to wszystko mamy za sobą, to pamiętajcie, oglądajcie ten film na własną odpowiedzialność. Może on prowadzić do strasznych rzeczy, jak na przykład zainteresowanie serią, debatą o fabule, masa marnowania czasu, słabe oceny w szkole, albo co najgorsze, możecie dołączyć do fandomu FNAF-a. Naprawdę, ja jestem tutaj od 7 lat, pomóżcie mi. FNAF to jest historia o duchach. Seryjny morderca zabija dzieci w pizzerii z animatronikami, roboty zostają nawiedzone i te duchy chcą zemsty na swoim zabójcy, a z tego powodu cierpią wszyscy dookoła. Losowi pracownicy pizzerii giną. To jest główny motyw całej serii, jest on przedstawiany w kółko na przeróżne sposoby. Jest wiele ofiar. Morderca w pewnym momencie sam ginie wewnątrz robota i go nawiedza. Dużo osób w najróżniejsze sposoby zostają wciśnięci do robotów. Mamy też dosłownie robota wciśniętego do drugiego robota. Dużo się mówi o sposobie nawiedzań, o wyjątkowych ofiarach i o tym, jak Fazbear Entertainment zupełnie nie dba o swoich pracowników. Scott lubi dodawać do gry jakiś lekki czarny humor.
Możecie sobie na przykład zobaczyć, jak w Chipperze opowiada on o swoich zbrodniach wojennych i żartuje też sobie, mam nadzieję, że żartuje, o tym, jak zeżarł przez przypadek swoją żonę. Ale jak można się domyślić z samego wstępu do tego filmu, seria skupia się na teoriach. Nie znamy wszystkich odpowiedzi, a fabuła nie jest jasno wyjaśniona i my jesteśmy w tym miejscu takimi detektywami, którzy muszą wyjaśnić tę zbrodnię, a mamy naprawdę minimalną ilość informacji. I to jest główny atut tej serii. Jak do tej pory wyszło 10 głównych gier FNAF, a także parę spin-offów. Zawsze starał się dać nam coś nowego w następnej grze, bo schemat jest taki sam. Siedzimy na tyłku w biurze, nie poruszamy się, patrzymy się na kamery, a jednak za każdym razem pojawi się coś nowego. Inne mechaniki, inne doświadczenie, inny feel w ogóle całej rozgrywki. No i Quick Team nie jest zbyt potężnym silnikiem do tworzenia gier, ale jak wiemy, jego słabości i limity były dla Scotta silną inspiracją do stworzenia wielu naprawdę dobrych mini-horrorków dla dzieci. Bo to są horrory dla dzieci, nie mówcie, że nie. Naprawdę, ludzie narzekają na to, że gra nie jest straszna, no i nie mylą się, ale nie o to chodzi. Wiecie, kto pierwszy wyśmiewał strasznej serii? MatPat w swoim pierwszym, najstarszym filmie FNAF. Scariest game of all creation. What? That's it? Naprawdę, nie ma tutaj żadnej dyskusji. Nie o to w tej serii chodzi. FNAF posiada wiele wersji historii i wiele zakończeń. Żeby było jasne, wszystkie główne gry są kanoniczne, ale niektóre części historii mają swoje zakończenia. FNAF 4 jest zakończeniem, FFPS jest zakończeniem. Może to brzmieć w trochę zagmatwany sposób, więc zrobiłem ten obrazek i mam nadzieję, że on pomoże mi wyjaśnić moją myśl. Takie jest moje zrozumienie całej tej serii. To działa w ten sposób. FNAF 3 został stworzony jako ostatnia gra, chronologicznie. FNAF 3 zamyka wszystkie wątki, duchy są uwolnione, dostajemy wszystkie odpowiedzi, których potrzebowaliśmy. Potem pojawia się FNAF 4, który też opowiada trochę na temat przeszłości. Cała seria łączy się w jedną pełną, kompletną historię. Na tym miał się FNAF skończyć. I Scott myślał w tamtym czasie tylko nad jakimiś małymi spin-offami z inną fabułą. Postanowił jednak stworzyć nowy rozdział historii, ja to często nazywam rozszerzeniami fabuły, i była to historia Circus Baby. Ten drugi rozdział historii dzieje się w linii czasowej, w której duchy nie zostały uwolnione. Po prostu wszystko się nie udało. Seria kontynuuje najwyraźniej ze złego zakończenia tej gry. I identyczna sytuacja dzieje się później. W FFPS-ie mamy zakończenie, mamy wielki, epicki monolog, mamy wielki pożar, koniec, wszyscy są uwolnieni. Ale nie, zaczyna się trzeci rozdział historii i zaczynamy od początku, znowu się nie udało. Zasada jest w obu przypadkach taka sama. Istnieje świat, w którym wszystko się skończyło, ale istnieje też inna linia czasowa, w której te rzeczy się nie powiodły i od tej linii czasowej kontynuują następne gry. Dlatego weźcie sobie z tej serii, co wam się podoba. Jeżeli wam się nie podoba piąta gra, to zatrzymajcie się na czwartej. Jeżeli nie podoba wam się nowy rozdział historii, to zatrzymajcie się na poprzednim. Cała seria ma już 2 satysfakcjonujące zakończenia. Ma też różne inne źródła, jak książki, które przedstawiają fabułę w trochę inny sposób, więc jeśli nie lubicie nowej fabuły, jest masa momentów, w których mogliście się zatrzymać. Wyjaśnię to jeszcze trochę szerzej później, jak przejdę do tych gier. Jeśli chcesz dobrze bawić się z FNAF-em, to powinieneś wiedzieć, że ta seria to jest zagadka. Nie rozumiemy całej historii tej gry i długo jej nie zrozumiemy. Nie pojawia się tutaj żaden wybitny storytelling i taki był zamysł. Scott nie opowiada nam historii, a opowiada nam zagadkę, w której musimy się domyśleć wielu rzeczy. Stąd masa problemów, niejasności i sprzecznych teorii. W historii pojawiają się bardzo proste twisty i bardzo podobne do siebie wydarzenia dla tajemnicy, dla teorii. I nic z tym złego, bo to jest po prostu sposób, w jaki ta seria jest prowadzona. No i te gry będą frustrujące, jeżeli tego nie zaakceptujemy, jeżeli będziemy domagali się jakichś odpowiedzi. Trzeba być świadomym, że wątki nie zostaną szybko rozwiązane, jeśli w ogóle. A sama fabuła FNAF jest prosta, jest przemyślana, nie jest pisana na kolanie i nie jest zmieniana co chwilę, tak jak wszyscy myślą. Od początku jest jakąś konkretną zagadką, stąd mamy 4 gry, 1 historia. Jest jakiś jeden element wspólny, który wszystko ze sobą łączy. I Scott naprawdę potrafi pisać ciekawe historie. Możecie zobaczyć jego stare gry, które też były fajne. Też mi się bardzo podobały. Problem w tym miejscu jest taki, że FNAF samej historii tutaj nie przedstawia. FNAF daje nam zagadkę, a historia jest nagrodą za rozwiązanie tej zagadki. Jest ona niestety zupełnie niezbalansowana, jest zbyt trudna. Jedna wskazówka może prowadzić do różnych odpowiedzi, różnych rozwiązań i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które jest poprawne. Tutaj leży problem na przykład. Ale sama pełna historia, wszystkie wydarzenia mogą być naprawdę streszczone w kilkuminutowy film. Tymczasem ja dzisiaj będę gadał z godzinę, bo omawiam zagadkę. Fabuła jest prosta, ale dokopanie się do niej jest praktycznie niemożliwe. Największą świętością w fandomie są pierwsze 3 gry. Uważa się, że one są świetne, a seria się później zupełnie zepsuła.
I tego nie oceniam, niech podoba wam się, co wam się podoba, ale pojawia się tutaj masa nieporozumień. Ludzie też chyba nie do końca rozumieją, co im się konkretnego podobało w tych pierwszych 3 grach, a według mnie to była wolność. To działa w ten sposób. Fabuła dzieli się na 2 części, na zwyczajną fabułę i na ukrytą fabułę. Lore i hidden lore. Jedna część jest przedstawiona w jasny sposób, wyraźnie ją widzimy, idziemy razem z nią do przodu, a druga jest ukryta i musimy się do niej dokopać, musimy ją w ogóle znaleźć. W pierwszych 3 grach działało to w ten sposób, że obie te fabuły były od siebie całkowicie niezależne. Z tego powodu ukryta fabuła była opcjonalna. Mogliśmy jej w ogóle nie zauważyć, a i tak będziemy się dobrze zgrąbawili. Powstało z tego powodu wiele błędnych interpretacji, ale nie miało to dużego znaczenia, jest wolność. Ja mogę się mylić, ale nie ma z tym nic złego. Ja mogę sobie coś wyciągnąć, czego tam rzeczywiście nie było. Z tego powodu dominowało naprawdę wiele błędnych interpretacji, na przykład pomysł, że protagoniści nie są ważni. Stróż nocny reprezentuje samego gracza i było to wyjaśnione na parę różnych sposobów. Było to dosyć wygodne, przyjemne wyjaśnienie, bardzo ciekawy pomysł, fajnie, że ktoś taką interpretację wyciągnął. Ale prowadziło to do tego, że teorie o Mike'u były mocno atakowane i ogół nie chciał zaakceptować, że jest tutaj w ogóle cokolwiek do odkrycia. Mike jest nieważny. Wszystko to zmieniło się w 4. grze, ponieważ Scott wplątał ukrytą fabułę w główną fabułę. Oznacza to, że nie można zrozumieć FNAF 4, jeżeli nie rozumiemy poprzednich gier i nie rozumiemy ich ukrytej fabuły. Scott powiedział, 4 gry, 1 historia. Nie rozumiemy tej historii. To jest naprawdę bardzo ironiczna sytuacja, bo bardzo łatwo spotkać hejterów, którzy ci powiedzą, że FNAF nie ma fabuły, że Scott wymyśla jakieś bezsensowne wątki, żebyśmy my sobie wymyślali teorię, że MatPat tworzy fabułę FNAFa. Nie ma to żadnego sensu, a tym bardziej nie ma to sensu, że to się zaczęło od FNAF 4. FNAF 4 jest całkowitym przeciwieństwem takiego konceptu w ogóle. Wcześniej Scott dawał nam dużą wolność i w 4. grze nam ją zupełnie zabrał. Teraz wymaga od nas dobrych teorii, których nie mamy. Ta gra miała zakończyć fabułę, wyjaśnić wszystkie wątki, więc chciała wymusić na nas odkrycie tych wszystkich sekretów i właśnie ta narracja sprawiła, że całkowicie się wygrabaliśmy. Wcześniej nie byliśmy karani za pomyłki, a FNAF 4 to zmienił. FNAF 4 niszczy nasze headcanony, niszczy nasze niepoprawne oczekiwania, jakie mam od tej serii, bo to są rzeczy, których Scott nigdy nie miał na myśli. Na tym polega cały problem. Na tym polega też miłość do pierwszych 3 gier. I bardzo dobrze, że wam się ta stara forma podobała. Teraz jest inna, nikt wam nie każe dostosować się do zmian. Ale to jest naprawdę ważne, żeby zrozumieć, czemu tak było, bo inaczej powstaje dużo nieporozumień i ludzie bez powodu atakują Scotta. Dodam też jedną bardzo ważną informację. Według mnie morderca nigdy nie zostanie pokonany, ofiary też nigdy nie zostaną uwolnione, ale jest tak dlatego, bo tak po prostu Scott pisze fabułę. Scott najwyraźniej bardzo lubi złe zakończenia, bo już w FNAF 3 od samego początku utrzymuje zabójcę przy życiu. To miała być ostatnia gra, to miał być koniec serii, ale mimo to złoczyńca przeżył, został ukryty w zakończeniu i tak miało się to wszystko skończyć. Scott nigdy nie domyka tej furtki i to nie jest tak, że on planuje jakąś kontynuację, po prostu najwyraźniej złe zakończenia są fajne, tak to rozumiem. UCN też sugerował złe zakończenie pomimo tego, że był zakończeniem, pomimo tego, że Scott zrobił drugiego posta mówiącego, że kończy tą serię. Teraz boję się, jak będzie wyglądał koniec obecnego wątku. Jeśli chodzi o pozostałe duchy, uwolnienie ich zależy wyłącznie od nas. To właśnie ty możesz uratować te duchy. Jakiś czas temu omawiałem teorię, że FNAF World próbuje dać spokój wątkowi jednej z ofiar. Nie uwalnia tego ducha, uwalnia jego wątek, pomaga nam go rozwiązać, dzięki czemu przestajemy dyskutować ten wątek. Koniec. Niestety we FNAF Worldzie to się nie udało za bardzo. Ale morał jest taki, że według mnie ta historia może się skończyć tylko wtedy, kiedy my sami ją rozwiążemy. Bo znowu, Scott w taki właśnie sposób pisze historię. Tworzy nową fabułę, która wyjaśnia starą fabułę. Sam to zasugerował parę lat temu. Dlatego póki nie rozumiemy tej serii, a Scott wyraźnie nie zamierza nam podać odpowiedzi na tacy, to możemy się tylko spodziewać tego, że ofiary będą dalej żyły, żeby opowiedzieć swoją historię, żeby dać nam następne wskazówki. Tyle na temat konstrukcji fabuły. Teraz już w końcu przejdźmy do faktycznych gier i omówmy, co tam się dzieje. Główna część historii FNAFa to pierwsze 4 gry. Samo FNAF 4 miało się nazywać The Final Chapter, ostatni rozdział. W tym momencie ten wątek raczej nazywamy pierwszym rozdziałem większej historii. Ale to jest jeden wątek w 4 częściach. 4 gry, 1 historia. Niestety jej nie rozumiemy. Scott użył tych słów, żeby pomóc nam rozwiązać FNAF 4, ale niewiele to pomogło. Nieoficjalnie możemy nazwać tę część fabuły historią Golden Freddy'ego, historią piątki ofiar, może historią Mike'a. Omówmy sobie te gry. Najpierw streszczę, co się w nich dzieje, a potem wyjaśnię wątki, które się tam pojawiają.
FNAF 1 dzieje się w listopadzie nieznanego roku, uznaje się, że to jest 1993. Przedstawia przeżycia Mike'a, który podjął pracę stróża nocnego w pizzerii Freddy's. Cała gra w głównej mierze wprowadza nam podstawy świata. Mężczyzna w stroju maskotki zabił 5 dzieci, które to ofiary nawiedzają roboty i atakują pracowników. Firma oczywiście nie dba o to. Ludzie sobie umierają, wizerunek się sypie i cała pizzeria zamyka się pod koniec roku. Słyszymy też nagrania i wskazówki Fongaja, starego pracownika, który ginie niedługo przed naszą zmianą. W tym miejscu działają 4 roboty: Freddy, Bonnie, Chica i Foxy, a także pojawia się 5. sekretny, paranormalny Golden Freddy. Wszystkie te roboty są nawiedzone. Mike 7 nocy zostaje zwolniony, bo grzebał przy animatronikach. Parę lat wcześniej dzieje się FNAF 2 w listopadzie 1987 roku. Celem tej gry jest rozbudowanie świata, który już poznaliśmy. Dostajemy nową lokację, nowe roboty, a także nowe zabójstwa i nowe duchy. We FNAF 1 dowiadujemy się o The Bite of 87, feralnym wydarzeniu, w którym jeden z robotów odgryzł komuś płat czołowy. I z początku myśleliśmy, że to się wiąże z FNAF 1, z tą lokacją i tymi robotami, ale nie, FNAF 2 podaje nam coś innego. W tym momencie pojedyncza pizzeria, o której widzieliśmy, zmienia się w całą sieć restauracji. Markę pełną różnych animatronicznych wersji dokładnie tych samych postaci. W tym momencie morderca jest przedstawiony jako Purple Guy, jako purpurowy mężczyzna. Pojawia się tutaj także nowy duch, marionetka, które to dziecko zginęło całkowicie osobno, samotnie w innym wydarzeniu. Zostają tutaj wprowadzone 2 zupełnie nowe zestawy postaci, animatroników i paranormalnych istot, co prowadzi nas do różnych debat, ile jest konkretnie duchów, czy jest ich 6, czy może więcej. W tej grze protagonistą jest Jeremy Fitzgerald, który stróżuje tutaj przez 6 nocy, ale potem przychodzi na dziwną zmianę i zostaje zastąpiony przez Fritza Smitha. On też grzebie przy robotach tak jak Mike i zostaje zwolniony. FNAF 3 jest zakończeniem tej historii. Dzieje się 30 lat po zamknięciu Freddy Fazbear's Pizzy, czyli prawdopodobnie w 2023. Zostaje wtedy zbudowany dom strachu, Fazbear's Fright, i my tam pracujemy jako stróż nocny przed otwarciem. Gra opowiada nam dużo o zatrzaskowych strojach, specjalnych robotach na sprężynach i zatrzaskach, które zmieniają się albo w robota, albo w strój do założenia. Szkielet robota rozsunie się, żeby pozwolić pracownikowi wejść do środka, ale te roboty były jednak niestabilne i niebezpieczne, bo zatrzaski mogły puścić i wtedy cały ten sprzęt zmiażdżyłby osobę, która znajduje się w środku. William używał Spring Bonniego do swoich zabójstw i w tym samym stroju zginął wiele lat później. Nawiedził robota, w którym zginął i stał się Springtrapem. I później został zabrany do Fazbear's Fright. W tej grze my jako nieznany stróż nocny bronimy się przed Springtrapem, bronimy się przed fantomami, które są albo duchami, albo halucynacjami, a nasza praca kończy się pożarem. Wszystko zostaje zniszczone. Osobno od tego wszystkiego dzieje się inna historia, w której duchy ofiar próbują się uwolnić. Tworzą sobie fikcyjne przyjęcie urodzinowe o nazwie The Happy's Day. Ta historia kończy się na 2 sposoby. Albo te duchy zostają na ziemi, albo odchodzą. FNAF 4 jest ostatnią grą i przedstawia przeszłość. Dzieje się w 1983 roku we Fredbear's Family Diner, czyli restauracji, która jest początkiem całej serii. Gra wyjaśnia nam tło całej historii i łączy wiele wątków, ale nic z tego nie rozumiemy. Scott przecenił nasze możliwości tworzenia teorii, dał nam zbyt trudną zagadkę. Wiemy, że gra opowiada o dziecku gnębionym przez swojego starszego brata i jego przyjaciół, który ostatecznie zostaje przez przypadek śmiertelnie zraniony, wciśnięty w paszczę Fredbeara. To wydarzenie nie ma związku z The Bite of 87, żeby to było jasne, 2 różne ugryzienia. Wiemy, że dzieciak boi się czegoś konkretnego, co zobaczył w przeszłości. Rozmawia z tajemniczym pluszakiem Fredbeara, który pojawia się wszędzie. Pod koniec ktoś mu obiecuje złożyć się do kupy i wtedy dzieciak umiera. Wyraźnie cały ten dialog sugeruje, że jest on kimś ważnym, że ma głębsze znaczenie w całej historii. W końcu ta gra miała łączyć wątki, w końcu to są 4 gry, jedna historia. Główny gameplay dzieje się trochę osobno od minigierek. Mamy tam przerażone dziecko, które broni się przed potworami w sypialni. Niby wyraźnie łączy się to z minigierkami w oczywisty sposób, ale po latach różnych wskazówek, podpowiedzi od Scotta rozumiemy to trochę inaczej. Uważa się, że koszmary śni Mike w 1993 roku w okolicach FNAF 1 i ta gra przedstawia jako wyrzuty sumienia związane z zabiciem swojego brata. Mike jest starszym bratem, dzieciakiem w masce Foxy'ego. Żeby było jeszcze ciężej, dostajemy sugestię, że dzieje się tutaj jakiś eksperyment. Ta sypialnia nie jest tylko snem, jest prawdziwym miejscem, w którym któreś dziecko Williama było zamykane i coś tam się działo. To jest dziwne wydarzenie i te puzzle niezbyt wyjaśniają, o co Scottowi tutaj chodziło, ale nie bójcie się samej idei, łatwo się przestraszyć, łatwo się zniechęcić samymi słowami eksperyment, ale da się ten wątek nadgonić. Podstawy są możliwe do zrozumienia i ktoś mądry musi przyjść i je wyjaśnić. Niedługo nagram film, który obszernie wyjaśnia, co tutaj w ogóle chodzi, więc sprawdźcie opis tego filmiku, czy może już nie jest na kanale. Mimo wszystko, FNAF 4 posiada wiele elementów układanki, których nie do końca rozumiemy.
Dopiero musimy dojść do tego, co one oznaczają. I takie jest ogólne, szybkie streszczenie tych gier. Jeśli naprawdę chcecie wejść w tą serię, to polecam samemu tych gier doświadczyć, zagrać lub obejrzeć gameplay, oglądać różne teorie. Dużo czasu zajmie przyswojenie sobie wszystkiego. Jeden film wam nie poukłada całej fabuły w głowie, nawet taki dłuższy. W tej historii głównym wątkiem są duchy, ofiary seryjnego mordercy. Pierwsza gra mówi nam o 5 dzieci, duchy są zagubione, wściekłe, pragną zemsty. Morderca był pracownikiem, więc atakują pracowników, głównie samotnych, stróży nocnych w pustym budynku. FNAF 2 wprowadza nam marionetkę jako 6. ofiarę. Jest bardziej świadoma od innych i to ona pomaga ofiarom nawiedzać roboty. Nie uważam, żeby miał jakiekolwiek moce, po prostu rozumie, że nawiedzą metal, blisko którego zginą. Historia skupia się na 6 ofiarach i te 6 dzieci jest najważniejsze. Druga gra sugeruje nam jednak więcej zabójstw. Dla niektórych to jest symbolizm, czyli to samo wydarzenie przedstawione na różne sposoby, ale nie ma to dla mnie sensu. Symbolizm wymaga symbolu, wymaga jakiegoś wyjątkowego znaczenia, którego tutaj nie ma. To po prostu przedstawia zupełnie różne wydarzenia. Według mnie jest łącznie 16 ofiar i wszystkie te duchy pojawiają się we FNAF 2, jako oldy, toje, easter eggi i marionetka. I 16 duchów robi sens, bo choć Happy's Day skupia się na 6 i 6 balonów odlatuje, to w całej minigierce jest ich dokładnie 16. Pozostałe duchy nie mają dużej roli, po prostu sobie istnieją. Tworzą tłum, robią za tło fabularne, mówią nam więcej o samym zabójcy, bo jak nam FNAF 3 wyraźnie mówi, on zawsze powraca. To nie było jednorazowe zabójstwo, on powraca, robi to w kółko, stąd tak dużo ofiar. Te duchy istnieją dla nas jako materiał pod teorię. Zastanawiamy się, czy to są nawiedzone, kim są bonusowe postaci we FNAF 2, kiedy się te zabójstwa wydarzyły, w jakiej kolejności. Według mnie właśnie tego chciał Scott, tło fabularne i temat do teorii. Dużym tematem jest tutaj też pluszber, czyli pluszanko ugryzionego dzieciaka. Mówi się, że ma związek z eksperymentem i to walkie-talkie, przez które ktoś do niego mówi, ale może też być duchem, teleportuje się po okolicy. Nie wyobrażam sobie, żeby każdy pokój miał swojego pluszbera, ale może mówimy o nawiedzonym pluszaku, który umyślnie lub nieumyślnie jest częścią eksperymentu. Dobrze jest o tym rozmawiać, bo to jest ważne miejsce, którego nie do końca rozumiemy. Tym duchem jest ktoś, kogo znamy, na przykład marionetka, na przykład Golden Freddy. Oboje mogą tutaj pasować, może jeszcze ktoś inny. Drugim elementem układanki jest Mike Schmidt. Pewnie kojarzycie imię Mike Afton. I to jest ta sama osoba, ale w pierwszych 4 grach znamy go tylko jako Schmidt. Mike jest protagonistą w pierwszej grze, ale czy to ktoś ważny? Czy stróże nocni mają jakieś znaczenie? Czy może Mike jest po prostu jednym z wielu? Opinie są tutaj podzielone. Wiemy, że Sister Location mocno naciska na postać Mike'a. FNAF 4 to robi, ale nie wszyscy zgadzają się z tym, że ta rola istniała od samego początku. Może Scott stworzył zwyczajnego stróża, a potem dopiero zaczął nadawać mu większe znaczenie. Ja uważam, że zawsze był ważny. W końcu zostaje zwolniony za grzebanie przy robotach, a to nie jest coś normalnego. Zwyczajni pracownicy nie robią takich rzeczy, zwłaszcza przy tych robotach, do których nikt by się nawet nie zbliżył. I to nie jest żaden żart ze strony Scotta, bo dzieje się 2 razy i nigdy więcej we FNAF 1 i we FNAF 2. To też argument w teorii, że Fritz to fałszywe imię Mike'a Schmidta. Stróżył w 2 pizzeriach i 2 razy grzebał w robotach. Jakby czegoś szukał. Jakby miał głębsze znaczenie od samego początku. 4 gry, 1 historia. FNAF 4 miało połączyć wątki i bardzo naciska na postać Mike'a. Słyszymy phone call, który słyszał tylko Mike w 1993 roku. Nie rozumiemy tego tematu dokładnie, jest sporo teorii, ale wniosek jest taki, że Mike w okolicy FNAF 1 przypomina sobie wydarzenia sprzed 10 lat pod postacią koszmarów. Według mnie to od samego początku historia 2 braci. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć dobrze, ale tak jest mój wniosek z całokształtu i w tą stronę zmierzają moje teorie. Uważam, że Scott stworzył FNAF 1 jako historię, w której morderca zabija 4 dzieci, a tego samego dnia Mike przypadkowo zabija swojego brata. Wszyscy obwiniają nieznanego zabójcę o 5, ale Mike'a dręczy poczucie winy. Dlatego przychodzi do pizzerii na ostatnią chwilę, krótko przed zamknięciem. To jego ostatnia szansa na pożegnanie się z bratem. A ten nawiedza Golden Freddy'ego. Ma to dla mnie bardzo dużo sensu, ale musiało to zostać mocno zmienione we FNAF 4, bo brat Mike'a ginie w innym miejscu. Nie może być 5. ofiarą, więc ta ofiara powinna gdzieś istnieć. Masa argumentów mówi, że to powinien być ugryziony dzieciak, ale tego robota powinien nawiedzać 5. dzieciak. Istnieją różne teorie w różne strony. Free Victim mówi, że ugryziony dzieciak ma związek z Happy's Day, ale nikogo nie nawiedza. Golden Duo mówi, że są 2 duchy w Golden Freddym. Jest też teoria, że 5. ofiara Williama to pluszber. Też jest taka opcja. Według mnie Mike jest bardzo ważny i to jego historia jest kluczem do rozwiązania FNAF 4, ale jeszcze tego nie rozwiązaliśmy. Wciąż szukamy. Bardzo powoli do czegoś się zbliżamy. Zaakceptowana w fandomie chronologia gier to FNAF 4, FNAF 2, FNAF 1, znowu FNAF 4 i FNAF 3. Rozróżniam tutaj minigry i gameplay 4 osobno. Najstarsza oryginalna restauracja w sieci to Fredbear's Family Diner, która istnieje w 1983 roku. Nie wiemy, kiedy ich otworzono. Według mnie w tym czasie powstała już Freddy Fazbear's Pizza i obie lokacje działały jednocześnie we współpracy.
Fredbear został zamknięty parę lat przed 87, więc prawdopodobnie bardzo krótko po ugryzieniu. Marka skupia się głównie na pizzeriach Frediego, jest ich sporo. Lokacja Oldów w 83, Toyów w 87, klasyków w 93. Najwyraźniej istniało też zupełnie osobno pierwsze Freddy's, czyli lokacja Steak Cake, gdzie umiera dziecko marionetka. W następnych grach nazywamy to miejsce Freddy Fazbear's Pizza Place. Pizzeria Oldów i klasyków to samo miejsce i potwierdza nam to istnienie safe roomu, czyli pokoju związanego z zatrzaskowymi strojami. W różnych okresach 2 razy korzystali z tego samego budynku. Potem jest też Fazbear's Fright na samym końcu historii. Według mnie były 4 różne zabójstwa, dziecko marionetka w Pizza Place, 2 morderca po 5 w lokacji Oldów i 1 piątka w lokacji Toyów. Często uważa się 1985 rok za śmierć głównej piątki dzieci, za czym świadczą książki, ale nie jest to nic potwierdzonego. Nie jest też jasne, kiedy morderca zginął w Springtrapie. To mogłoby się wydarzyć nawet przed FNAF 1, a mogłoby się wydarzyć krótko przed FNAF 3. To temat do zastanowienia się, ale nic istotnego. A więc mamy 2 różne ugryzienia. Jedno w 83, gdzie Fredbear ugryzł małego dzieciaka i drugie w 87, które nie jest do końca jasne. To są 2 różne ugryzienia i to jest potwierdzone. Ważne jest też to, że oba ugryzienia mają swoje znaczenie, bo dużo osób nie jest zadowolonych tym, że Scott zrobił zupełnie nowe ugryzienie i to ono jest nagle ważne, a tego pierwszego nie wyjaśni. Pierwsze zostało wyjaśnione i ma znaczenie. The Bite of 87 to wydarzenie, które sprawiło, że animatroniki nie mogą poruszać się pośród gości podczas dnia. Zostały uznane za zbyt niebezpieczne i to mniej więcej tyle. To jedno z wielu wydarzeń, które zupełnie rozsypało Fazbear Entertainment i zbliżyło ich do nagłego zamknięcia. FNAF 2 podaje nam wskazówki dotyczące tego, kto mógł ugryźć. Dla mnie to Toyczyka, choć większość teorii zwraca uwagę na Mangle i spoko. FNAF 2 całkowicie wyjaśnia i zamyka to wydarzenie. Dostaliśmy dodatkowe tło fabularne pod ugryzienie. Animatroniki powoli stawały się coraz bardziej agresywne wobec dorosłych. Najpewniej to właśnie ktoś dorosły został ugryziony. Silnym kandydatem jest tutaj Jeremy Fitzgerald. Animatroniki zachowują się agresywnie i on zostaje przeniesiony na jedną zmianę, gdzie będzie miał tego wszystkiego pilnować. To jest dosyć ważna sugestia, że właśnie tego dnia coś się odwali. Właśnie The Bite of 87. Drugie ugryzienie, tak naprawdę chronologicznie pierwsze, The Bite of 83, też jest ważne, ale na zupełnie inny sposób. Ma ono związek z ugryzionym dzieciakiem, który najwyraźniej jest bardzo istotną postacią w historii. Fredbear ugryzł dzieciaka i w ten sposób zaczął bardzo ważny wątek w historii, ale nie miało to aż tak gigantycznego wpływu na całą sieć restauracji jak to główne ugryzienie. Po prostu doprowadziło do zamknięcia Fredbearsów. Dla Fazbear Entertainment The Bite of 87 jest wyraźnie ważniejszy. To jest też to miejsce, w którym ofiara ugryzienia przeżyła, co jest bardzo ciekawe. Ale to są 2 osobne, bardzo ważne wydarzenia. W tej serii istnieją pewne zasady nawiedzeń. W skrócie negatywne emocje mogą uwięzić ducha na ziemi, uwięzić go w metalu. Negatywne emocje wiążą, a pozytywne uwalniają. Duchy są złe, otumanione, więc nie potrafią się od tak uśmiechnąć i zniknąć. Dlatego powstaje Happy's Day. Szczęśliwe wydarzenie, szczęśliwe wspomnienie, które uwalnia wszystkie dusze ofiar. Możesz też jednak uwolnić ducha na siłę. Musisz spalić i roztopić nawiedzony metal. Potrzeba ogromnego ognia. Robot musi zostać całkowicie zniszczony. Jeżeli widzisz, że postać sobie normalnie wychodzi ze spalonego budynku, to znaczy, że nie został zniszczony, nie odszedł. To powinno być jasne. Dużo się mówi o magicznych mocach marionetki, że to ona daje wszystkim życie, ale się z tym nie zgadzam. Marionetka też jest ofiarą, też musiała zyskać życie w jakiś sposób. W nowszych źródłach jest pokazane, że wystarczy zginąć w pobliżu metalowego przedmiotu, żeby go nawiedzić i marionetka po prostu zna tą logikę. Przybliża robota do dziecka, albo dziecko do robota. Nie potrzebuje żadnych magicznych mocy. Ważne są tutaj negatywne i pozytywne emocje. Duchami kieruje wściekłość i ból i zwykle nie myślą trzeźwo, atakują każdego, kto popadnie. Zemsta też nie rozwiązuje problemu, bo po śmierci mordercy wciąż czekają na The Happy's Day. Potrzebują pozytywnych emocji, których nie są w stanie w sobie wzbudzić. Dlatego to jest właśnie takie trudne. Wygląda też na to, że negatywne emocje mogą mieć związek z mocami duchów. Niektóre są silniejsze od innych, teleportują się, tworzą halucynacje, tworzą koszmary. To może mieć związek jedno z drugim. Tak mniej więcej kształtuje się pierwszy rozdział historii. Według mnie to historia 6 duchów, z dodatkowymi 10 w tle, a także historia 2 braci. Kręci się wokół Fazbear Entertainment, bezdusznej firmy, której polityka po prostu pozwala mordercy zabijać, bo i tak wszystko zamyką pod dywan dla własnego spokoju. To historia zemsty, która jednak nie rozwiązuje problemu. Historia wściekłości i negatywnych emocji, gdzie ofiary są jednak uratowane przy użyciu pozytywnych, a morderca najwyraźniej wciąż żyje. Nie znamy jednak całej historii, bo FNAF 4 stoi nam na drodze. Nie rozumiem Plushbeara, eksperymentów, roli ugryzionego dzieciaka w tym wszystkim, przynajmniej dowodów na jego rolę, bo wciąż silnie wiąże się z Happy's Day.
Nie wiemy, czym jest FNAF 4, tylko tej informacji potrzebujemy, żeby złączyć ze sobą całokształt serii. Nie jest łatwo, bo wskazówki w następnych grach niewiele nam pomagają. Tworzą więcej pytań, co pokazuje, że dużo nam umknęło z głównej fabuły, ale tą grę da się rozwiązać. Za każdą debatą kryje się oczywista odpowiedź, bo to oczywiste, że Fredbear's Family Diner nie działało już w 87, więc naprawdę kłóciliśmy się z 2 lata na temat tego roku bez powodu. Scott lubi wprowadzać zamęt w teorię dlatego, że odpowiedzi są często oczywiste i będziemy jęczeć, że zajęło nam to lata, a odpowiedzi były takie proste. Obecnie nie rozumiem ugryzionego dzieciaka, dużo teorii na jego temat nie wyjaśni niczego. Dzieciak dostał całą grę dla siebie, powinien być kimś ważnym, jak Golden Freddy lub Marionetka, ale już są inne postacie, żeby zabrać mu to miejsce. Dlatego debatujemy na ten temat. Golden Freddy powinien być 5. ofiarą, ale wyraźnie widzimy też, że jest wyjątkowy, inny niż wszyscy. Istnieje jakiś element fabuły, który musimy znaleźć i wszystko się rozwiąże. Potrzebujemy więcej czasu i bardziej otwartego myślenia. Da się znaleźć odpowiedź, na pewno. Jest też jeszcze jedna ważna rzecz do wyjaśnienia. FNAF 1-4 to jest kompletna fabuła, która posiada wszystkie informacje. Ma otwarte wątki do wyjaśnienia na przyszłość, takie jak maski z Happy's Day, awarie zatrzasków, ale to są nowe niewyjaśnione wątki. Jeżeli mamy coś zrozumieć, to mamy na to dowody w pierwszych 4 grach. I w tych grach nie ma nikogo takiego jak Henry. Bo Henry jest najwyraźniej jednym z założycieli serii restauracji. Jest powiązany z Freddy's, ale mógł mieć związek z Fredbear's i najwyraźniej współpracował z mordercą, czyli Williamem, czyli drugim założycielem. Ale w pierwszych 4 grach Henry'ego zupełnie nie ma, pojawia się dopiero później. To oznacza, że Henry nie ma żadnego znaczenia w wątkach, o których mówiliśmy. Popularna teoria jest taka, że Henry zbudował Fredbeara i William morduje w ramach zemsty za to, że robot Henry'ego zabił jego syna. Ale to nie ma sensu, bo Henry nie istnieje w pierwszych 4 grach. Nie pojawił się ani słowem, nie został zasugerowany, dlatego FNAF 4 nie może przedstawić takiej historii, bo Henry jeszcze nie istnieje. Nie ma go w tej części historii, nie ma na nią wpływu, nie może być motywacją Williama. Po wyjściu FNAF 4 Scott nie myślał nad żadną kontynuacją i stworzył sobie FNAF Worlda, luźną, niekanoniczną grę dla zabawy. Często łamie 4. ścianę, mamy 3 Scottów kaftonów w środku. Powstało wiele takich spin-offów, Freddy in Space 2, Furious Rage, masa trollowych gierek, fajne rzeczy do ogrania, ale nic fabularnie ważnego. FNAF World posiada jednak jakieś wskazówki. Scott przyznał, że żałował, że połączył tę grę z główną fabułą, więc ją połączył. Gra jest niekanoniczna, bo to oczywiste, ale posiada wskazówki do fabuły i można na ich podstawie tworzyć teorie. FNAF World jest trochę bliżej prawdziwego świata niż sam FNAF. Ten świat w pewnym sensie reprezentuje wizję artystyczną Scotta, wszystkie jego dzieła. Ważne jest tam tylko zakończenie Glitchbera, zakończenie z zegarami. Więc nie uważajcie tej gry za jakieś faktyczne miejsce, do którego trafiły ofiary. Jeżeli chcecie tutaj szukać wskazówek, to może coś znajdziecie, ale gra sama w sobie nie łączy się z główną fabułą. Ja już mówiłem wcześniej, jakie jest moje zrozumienie tutaj. Jak mówiłem, pierwszy rozdział prowadzi do 2 możliwych zakończeń. Happy's Day uwalnia duszę, ale może się nie udać. FFPS właśnie pokazuje, że nie został uwolniony i od tego zakończenia ciągnie się historia dalej. Scott został kiedyś zapytany o poprawne zakończenie i przyznał, że odpowiedź jest złożona, co doprowadziło do debat, że odpowiedź jest jeszcze inna, ale nie widzę w tym sensu, bo informacje z gry to informacje z gry. Powinniśmy dostać wyjaśnienie, a nie jakiś wywiad Scotta. Zakończenia istnieją, nic ich nie zastąpiło. Złożona jest według mnie sama odpowiedź Scotta, zakończenie i jej kontekst. Scott mógłby dać nam krótką odpowiedź, która stworzyłaby nieporozumienie, albo długą odpowiedź spoiler. Los ofiar nie był jeszcze wtedy rozumiany i zaakceptowany. Musieliśmy sami dojść do paru rzeczy i wyraźnie dzisiaj widać, że ofiary nie zostały uwolnione, wciąż cierpią, pożar FPS się wydarzył, to bezpośrednie informacje i możemy sobie to zakończenie zarysować. I to w ogóle nie jest miejsce na dużą debatę, bo ofiary albo zostały uwolnione, albo nie, trzeciej opcji nie ma. Ważny jest tylko kontekst związany z tym zakończeniem. Teraz zaczyna się drugi rozdział. FNAF zaczyna się zmieniać, eksperymentować i Sister Location staje się ważną, przełomową grą. Gry są odważniejsze, dramatyczniejsze, większe, dostajemy voice acting, a gameplay też się zmienia. Nie zawsze na lepsze, ale o to właśnie chodzi. FNAFowy format się rozwija. Można to nazwać historią Circus Baby, bo sama w sobie jest tutaj najważniejsza. Zaczynamy od Sister Location i ta gra jest wyraźnie odrębna od poprzednich części. Według mnie to faktyczny spin-off, nowa historia w serii. Nie wiemy kiedy konkretnie się dzieje i ma to mało znaczenia. Rozwija nowe wątki, to tutaj oficjalnie dowiadujemy się, że imię zabójcy to William Afton. Jest właścicielem Afton Robotics, produkuje animatroniki, stworzył restaurację o nazwie Circus Baby's Pizza World i roboty służące do zabijania dzieci, Funtime. Niestety jego własna córka tam ginie i później nawiedza Circus Baby. Samo to wskazuje na nową, odrębną historię, nowa restauracja, nowe zabójstwo, to jest główny temat tej gry.
Samo Sister Location dzieje się długo po wypadku. Budynek zamknięto, roboty wywieźli i firma długo nie dawała oznak życia, aż ogłosili Circus Babies Entertainment and Rental, serwis wypożyczenia robotów. Mniej więcej wtedy William wysłał tam Mike'a, który ma złożyć swoją siostrę do kupy, co jest celem gry. Historia bardzo skupia się na Aftonach, dopiero teraz poznajemy Mike'a Aftona, syna zabójcy. Dopiero teraz fandom w końcu uwierzył, że Mike ma jakąś rolę w tej serii. Gra kończy się powstaniem Ennarda, który jest połączeniem wszystkich robotów. Oszukuje nas, prowadzi do Scoopera, gdzie wielka łyżka rozwala brzuch Mike'a, a robot wchodzi do środka i ucieka. Mike uważa, że wykonał misję, złożył Elizabeth do kupy, staje się jednak nieumarłym zombie i postanawia skonfrontować się z ojcem. I'm going to confine you. To starcie dzieje się w Freddy Fazbear Specjale Simulatorze. Okazuje się, że dwie osoby chcą śmierci Williama, drugą jest Henry, właściciel Freddy's i stary przyjaciel zabójcy. Kiedy odkrył, że William wciąż zabija jako robot, postanowił go powstrzymać. Wzywa wszystkie animatroniki, obiecuje im jakiś prezent i zaciąga do pizzerii Freddy's, ale to pułapka. Pracuje tam Mike i możliwe, że on i Henry nie wiedzą o sobie nawzajem za dużo, ale powoli zaczynają się czegoś domyślać. Jako menedżer wykonuje różne dziwne zadania, jak paragraf 4, który najwyraźniej mówi o wnoszeniu i sprawdzaniu robotów. Łapiemy 4. Williama w nowym stroju, Circus Babies i Molten Freddy'ego, czyli Ennarda rozdzielonego na dwie części, a także Leftiego, robota, który został stworzony, żeby złapać marionetkę. Wszyscy giną w wielkim pożarze, nawet Henry i Mike. To koniec, choć nie do końca. Pojawia się Ultimate Custom Night. Wygląda to na niekanoniczną grę. Dla zabawy fabularnie nie ma sensu, ale wszystkie te pytania można wyjaśnić jednym zdaniem. Ultimate Custom Night to sen. To tortura, która się dzieje w czyjejś głowie. Pojawia się ten, którego nie powinien był zabić, czyli chłopiec, który mści się na swoim zabójcy. Stworzył sztuczne piekło dla własnych celów. Narracja sugeruje też, że w UCN znajduje się więcej duchów. Kto jest tutaj uwięziony? Ja czy ty? Najwyraźniej my oboje. Postacie widzą chłopca, mówią, że są tutaj uwięzione. Zgodnie z teoriami Old Man Consequences prosi też o zakończenie tego wszystkiego. Ciężko jest powiedzieć, jak UCN się kończy. Golden Freddy się trzęsie, znika, ale nie wygląda na szczęśliwego. Czy to koniec, czy może tortury będą trwać bez końca? W taki sposób kończy się drugi rozdział historii. Debaty o chronologię istnieją tutaj, choć są nieistotne. Nowe gry są wydawane po kolei. Najpierw dzieje się Sister Location, potem FFPS, potem Ultimate Custom Night. Ale ciężko jest połączyć to z poprzednimi grami, bo Sister Location mogłoby wydarzyć się dosłownie kiedykolwiek. Czasem wciska się go nawet przed FNAF 2, żeby wyjaśnić odór Fryca, co nie jest jednak dobrym argumentem, ale też istnieje druga skrajność, gdzie SL mogłoby wydarzyć się tuż przed FNAF 3 i w sumie zupełnie nic to nie zmienia. To dwa oderwane od siebie wątki, dlatego ja liczę Sister Location po prostu osobno. Dwie zupełnie różne od siebie historie, które później się ze sobą w FFPS-ie łączą. Nie musimy znać roku Sister Location, ta linia czasowa podaje wszystko, co jest istotne. Warto uwagi jest według mnie przerwa pomiędzy śmiercią Elizabeth a wydarzeniami Sister Location. Teaser mówiąc o wyciekach i zamknięciu Circus Babies Pizza World podaje wielokrotne no comment, sugerując, że firma przez długi czas zupełnie się nie odzywała, zupełnie nic się nie działo. Drugi rozdział historii bardzo rozwija temat nawiedzeń. W 2015 roku powstało wiele nieporozumień i skupiliśmy się na marionetce. Scott potem rozjaśnił dużo nowymi informacjami. Odpowiedzi istniały, były z nami od początku, ale źle je rozumieliśmy i skupiliśmy się na czymś innym. Jak mówiłem, duchy nawiedzają metal, a na ziemi utrzymują je negatywne emocje. Sister Location pokazuje to poprzez eksperymenty Williama. Od teraz nawiedzony metal nazywa się Remnant. Wyjaśniam to obszernie na innych filmach. William eksperymentuje na tym nawiedzonym metalu. W książkach roztopił endoszkielety i wlewał je w inne animatroniki, przez co jeden duch kontrolował różne roboty jednocześnie. Ale dusza się rozrywała i ofiara traciła świadomość. Remnant to jest mniej więcej dusza. Ten wątek pojawia się w grach pod postacią Scoopera, to urządzenie ma w sobie Remnant i nakłada go na roboty. Żeby też było jasne, William nie zabija dla Remnantu. Nawiedzona marionetka powstała przypadkiem. Wszystko świadczy za tym, że William odkrył Remnant przypadkiem, tylko na potrzeby Sister Location. Badanie nieśmiertelności to popularna teoria, ale nic za tym nie świadczy. Żadnych źródeł nie ma takiego wątku. Takie coś miał Fangame Pop Goes i nie mylcie tego z główną fabułą. Ale wracając, czyj Remnant znajduje się w Sister Location? Czy to nowe ofiary, stare ofiary? Moja teoria jest taka, że jest tam tylko Elizabeth, tylko jeden duch w całej grze. Dużo za tym świadczy, bo złożenie Elizabeth do kupy to cel Sister Location, a w grze zostaje złożony właśnie Ennard. Dusza dziewczynki została rozrzucona na wszystkie roboty i odzyskują ją dopiero jako Ennard. Mike wiele nie zrobił, ale to jego ruchy po budynku na to pozwoliły. Do tego cała gra zmierza. Żeby było jasne, Fantime kontroluje sztuczna inteligencja, a nie duch. Sama Circus Baby to pół na pół robot i duch, zna śmierć Elizabeth z dwóch różnych perspektyw, robota i dziewczynki. Pozostałe Fantime mają drobne fragmenty jej duszy, a to daje im trochę świadomości, ale wciąż są robotami. Żaden z nich to nie jest Elizabeth. Elizabeth ich nie kontroluje.
Bardzo popularna teoria mówi, że Phantomy to MCI, główna piątka ofiar. W końcu dowiadujemy się, że Molten Freddy, czyli ewolucja Ennarda, ma ich remnant. Ja się z tym nie zgadzam, bo nie ma to zbytnio celu. MCI nie mają żadnego celu w Crystal Location. Istnieje masa teorii na temat minigry Follow Me, że William rozwala roboty, zabiera ich remnant, ale te duchy nie zostały nigdzie przeniesione, zostają tam i zabiją Williama. Ich historia zmierza do Fazbear's Fright, do Happy's Day, Phantomów w niej nie ma. Według mnie William zebrał ich remnant później. Po FNAF 3, bez Phantomów, bezpośrednio poleciał do Molten Freddy'ego. Tutaj w Crystal Location znajduje się wyłącznie remnant Elizabeth. William zobaczył nawiedzonego robota i to właśnie go badał. Właśnie na nim prowadził eksperymenty. Samo istnienie Scoopera za tym świadczy, bo dlaczego Scott go stworzył. Jeśli chciał pokazać MCI, mógł pokazać części starych robotów ukryte w Phantomach, stworzył jednak Scooper, który pokazuje nam, że wszystkie roboty dostały remnant z jednego źródła. Jeden remnant, jedna dusza we wszystkich robotach. W książkach była 5 duchów i dziesiątki robotów, więc ten motyw miał sens. Jeden duch kontrolował kilka robotów. W Crystal Location jest 1 duch i 4 roboty i ten sam wątek działa. Gdyby było tutaj MCI, to nie mielibyśmy nawet jednego robota na osobę. Mielibyśmy 6 duchów co najmniej, a 4 roboty. Naprawdę nie mają tutaj żadnego związku z Crystal Location. We wszystkich Phantomach jest tylko jeden i ten sam duch, Elizabeth Afton. Jak mówiłem wcześniej, Henry jest nową postacią w FFPS-ie. Niby był tutaj od samego początku, jest oryginalnym właścicielem, współpracownikiem Williama, ale wcześniej w historii nie miał żadnej roli. Dopiero teraz się w ogóle pokazał. Wygląda na to, że wiedział o zbrojeniach Williama, ale ich nie powstrzymał. Mógł być bezsilny, mógł nie mieć dowodów, mógł się posypać po śmierci córki. Cały czas wraca do tych momentów myślami, a teraz odkrywa, że William nie zatrzymał się. Dalej zabija. Jako robot wciąż znęca się nad duchami ofiar. To popchnęło Henry'ego do walki. Tu się zaczyna i tu się kończy jego historia. Henry jest ojcem marionetki, ale tego wątku też wcześniej nie było. Purpurowy we FNAF 2 zabił losowe dziecko. Nie było tutaj żadnej zemsty ani niczego. Mógł atakować reputację Freddy's, ale nie atakował córki właściciela. To zmieniło się dopiero w FFPS-ie i raczej tylko po to, żeby parę rzeczy połączyć. Żeby Henry miał swój fajny monolog. Nie powinniśmy go łączyć z pierwszymi grami, bo jego historia zaczyna się dopiero tutaj. Są teorie, że Henry to stróżnocny we FNAF 3, że Henry to Jeremy. Sam robię takie teorie, ale nie mają według mnie sensu. Nie wciągajmy go w historię, w której go w ogóle nie było. Największą kłótnią tej części historii jest protagonista Ultimate Custom Night. Torturują tam albo Williama, albo Mike'a. Wiele świadczy za Williamem i większość fandom akceptuje tą opcję, ale jest to trudny temat. Słowa niektórych postaci brzmią za Mike'iem lub za Williamem. Jest dużo debat o słowa koszmarów, czy marionetki, czy płci ofiary nawiedzącego Golden Freddy'ego. Bo gra mówi, że to chłopiec, ale inne źródła mówią o dziewczynce, Cassidy. Ciężki temat. Ja go obecnie porzuciłem, bo nigdzie nie zmierza. Ludzie kłócą się o nic. Potrzebujemy innych, nowych informacji. Musimy rozwiązać tożsamość Golden Freddy'ego, czyli tego, którego nie powinien był zabić. Rozwiążmy to, a Watson sam się rozwiąże. Jeśli mówimy o 5. ofiarze Williama, to torturuje Williama. Jeśli mówimy o ugryzionym dzieciaku, to torturuje swojego brata. Możemy się kłócić o coś jeszcze innego, ale tak to wygląda. Kłótnie o Watsonie nam w niczym nie pomagają obecnie. Zakończenie tej historii jest niejasne i otwarte do interpretacji. Roboty mają spłonąć. Baby z Moltenem są zamknięci za ściankami, ale widzimy, że William przebił się przez ścianki. Ogień jest za nim. On wiedział, że wchodzi w pułapkę, więc nie jest dziwne założyć, że uciekł. Albo uciekł, albo trafił do UCN, ale w obu przypadkach przeżył. Zakończenie Ultimate Custom Night jest niejasne. Golden Freddy znika, ale czy oznacza to koniec historii, czy może niekończące się tortury? Jeśli ma odejść z ziemi, to powinien być szczęśliwy, a nie jest. Nie mamy bezpośredniej odpowiedzi, ale jak mówiłem, to drugie satysfakcjonujące zakończenie. Fandom bardzo chwali epickie monologi i zakończenie wątków. Tak jak Happy Day ma swoje dobre i złe zakończenie, tak też uważam, że UCN można interpretować na 2 sposoby. Furtka do następnych gier jest otwarta i wszystkie ofiary, teoretycznie nawet Henry i Mike, mogą powrócić w przyszłości. Właśnie tak kończy się Ultimate Custom Night. Zostało parę niewiadomych, jak właśnie protagonista UCN. Wszystkie 3 gry podają też dużo symbolizmów, które niezbyt rozumiemy. Crystal Location ma serial The Immortal and the Restless, który zdaje się sugerować coś dookoła Baby. FFPS posiada Candy Cadetta i jego 3 historie o łączeniu 5 rzeczy w jedną, 5 kluczy w jeden, 5 zszytych dzieci w jednej trumnie, 5 zszytych martwych kotków. Znaczy nie ma tutaj żadnych zaakceptowanych przez fandom odpowiedzi. UCN posiada też swoje żartobliwe przerwniki, które coś symbolicznie znaczą i tutaj akurat mam jakieś swoje interpretacje. Istnieje też niezrozumiała minigierka Midnight Motorist. Jestem pewien, że pomarańczowy koleś to William, ale nie ma dobrego wyjaśnienia tych wydarzeń. Dziecka, stopy robota odbitej na ziemi, nagrobku. Coś tutaj jest. Może ma związek z Golden Freddy, ale na ten moment nie mam dobrego wyjaśnienia. Tak kończy się drugi rozdział historii. Historia Circus Baby, bo to o nim się skupia. Jest głównym złoczyńcą znacznie bardziej niż William i traci tą rolę tylko w UCN-ie, gdzie znów William też nie jest głównym złoczyńcą.
Gdzieś tak od FFPS gry zaczęły iść po prostu do przodu, nie wiekiem przyszłości, po prostu prowadzą zwykłą, ciągłą fabułę. Jest FFPS, UCN, Help Wanted, Special Delivery, Security Breach, wszystko dzieje się po kolei. Nie dostajemy żadnych dat, nie są one nam potrzebne w ogóle nawet. Forma gier znowu się tutaj zmienia, bo Scott przestał je tworzyć. Przez długi czas chciał, żeby inne firmy robiły bardziej rozbudowane FNAFy, ale najpierw chciał samemu tą serię skończyć. FNAF 6 powstał już lekko na siłę. Była z tego nawet drama, jak chciał tą grę anulować i z tego powodu do dziś nie wiemy, czy FFPS nie miał być oryginalnie jakąś trochę inną grą. Potem Scott stworzył UCN, już głównie dla zabawy i tak właśnie skończyła się jego część historii, którą tworzył samotnie. Następne gry są tworzone przez inne studia i tak powstał FNAF VR, AR czy The Freedom. Był też plan na duży projekt multiplayer, ale na ten moment wygląda na porzucony. Co musicie jednak wiedzieć, Scott w pewnym sensie przyszedł na emeryturę, ale nie odciął się od swojej serii. Wciąż się angażuje, wciąż podejmuje ważne decyzje w temacie gier. Możecie na to spojrzeć w ten sposób. Scott zatrudnił Steelwool Studios, żeby stworzyli jego grę. Scott decyduje, o czym jest ta gra. Firma wprowadza ten pomysł w życie, proponuje własne zmiany, ale Scott wciąż musi się na nie zgodzić. To on wymyśla wątki, to on wymyśla postacie, a studio musi je opracować i wprowadzić. Dlatego jest to do pewnego stopnia wspólny projekt. Oczywiście są to lekkie spekulacje, bo nie pracuję w stylu, żeby to widzieć na własne oczy, ale pojawiło się na ten temat wiele wypowiedzi. Scott pisał fabułę do Help Wanted. Scott zaprojektował wstępny design Glamrocków. Scott musi zatwierdzić każdy element fabuły, ale mimo to jest bardzo otwarty na sugestie i nowe elementy. Tak wygląda współpraca między nimi. To wciąż jest gra, fabuła i seria Scotta. Mimo to wkład tych innych firm dodaje bardzo dużo do tego nowego rozdziału. Dostajemy świeże spojrzenie na serię, ambitniejsze projekty. Gra VR jest bardzo imersyjna na przykład, bo pozwala nam wejść w ten świat. AR pozwala animatronikom wejść do naszego świata. Oczywiście nie wszystko zmieniło się na lepsze, bo Scott wcześniej pozwalał sobie na znacznie więcej, był bardziej otwarty, szybko patchował grę, tworzył darmowe projekty, bo mógł. A firmy to niestety są firmy. Muszą opłacać pracowników, muszą wypuścić ich do domu, a ambitniejszy projekt to jest dłuższy czas pracy, wolniejsze łatki. Special Delivery wyłożyło się na mikrotransakcjach i słabych aktualizacjach. Security Breach był na start dosyć zepsuty. Dostaliśmy jednak dużo dobrych rzeczy, które Scott samemu nie byłby w stanie stworzyć. To dosyć ciekawy czas dla serii FNAF. Trzeci rozdział nazwałbym historią Vanii. Wymyślałem wiele różnych nazw, historię Glitch Trapa, nowego Fazbear Entertainment itd. Vanii ma z tego wszystkiego najwięcej sensu, bo nowy wątek kręci się w dużej mierze właśnie dookoła niej. Jest to spójne z tym, że wcześniej nazwałem wątek historią Circus Baby. Omówmy te gry. Będzie to wyglądało trochę inaczej niż wcześniej, bo ta historia jeszcze się nie skończyła. Te gry zmierzają do Security Breach i najwyraźniej idą jeszcze dalej, wciąż nie znam jeszcze pełnego obrazu. Security Breach niedawno wyszło, DLC jest w drodze, za wcześnie, żeby to wszystko omawiać, bo wiele się jeszcze zmieni. Nowa historia zaczyna się od Help Wanted, która opowiada o grze komputerowej zleconej przez Fazbear Entertainment. Gra dosłownie nazywa się FNAF VR Help Wanted, to w nią gramy. Pracowała nad nią firma Silver Parasol, ale pojawiły się tam problemy i projekt przeniesiono gdzieś indziej. Jesteśmy beta testerem, który sprawdza stan tej gry i w środku znajduje tajemnicze kasety, a razem z nimi Glitch Trapa. Prawda jest taka, że w Silver Parasol miał miejsce wypadek. Beta tester Jeremy spotkał Glitch Trapa, oszalał, może nawet i zginął. Dziewczyna od kaset, nazywana w fandomie Tape Girl, walczyła z Glitchem i choć nie mogła go skasować, to został on rozbity na części. Jest unieszkodliwiony, ale wciąż żyje i składa się do kupy dzięki temu, że zbieramy kasety. Pod koniec gry walczymy z nim. Jeśli przegramy, to zostaniemy uwięzieni wewnątrz gry. Zabierze nam nasze ciało. Ale przez długi czas nie było jasne, co się stanie, kiedy wygramy. Dzisiaj wiemy, że beta tester ciała nie stracił, ale Glitch Trap zdobył nad nim kontrolę. Sam zostaje ukryty w cyfrowym pluszaku i teraz my mu pomagamy. DLC Klątwa Dreadbara podaje nam parę szczegółów. Beta tester to kobieta i tworzy sobie maskę białego królika. To jest wprowadzenie do postaci Vanii. Następną grą jest Special Delivery. Jest dosyć oderwana od Help Wanted, bo wprowadza program wypożyczania animatroników z Freddy's. Możesz kupić endoszkielet i strój i mieć własnego Freddy'ego Fazbeara w pokoju, albo Springtrapa, albo Statue Wolności Chica. Gra nie ma wiele fabuły, ale posiada e-maile mówiące o Vanessie. Zrezygnowali z nich w połowie drogi, ale całość została wyciągnięta z plików gry. Vanessa jest stróżem w Fazbear Entertainment i zachowuje się bardzo podejrzanie. Okazuje się, że hakuje serwery innej firmy i roboty z programu Special Delivery atakują tam pracowników. Później zostaje przeniesiona na pozycję stróża nocnego w Pizzaplexie, co bezpośrednio wprowadza nas do Security Breach. Właśnie tam poznajemy Vanii i Vanessę i ich historia wciąż się nie skończyła. Nie wiem, czy zamknie się to w DLC, czy może powstanie więcej gier z Vanii jako złoczyńcą. Póki co, tutaj jesteśmy w fabule. No i łatwo zauważyć, że ta nowa historia jest dosyć absurdalna. Fazbear Entertainment tworzy grę o nazwie Five Nights at Freddy's. Roboty chodzą po mieście, powstaje gigantyczny Pizzaplex, dużo się dzieje. Z tego powodu wiele osób uważa, że ta historia dzieje się w innym świecie.
bo mamy wątek game developera, który stworzył wszystkie gry FNAF i powstają teorie, że to jest reboot serii, że poprzednie gry to jest właśnie zmyślona historia game deva, a nowe gry pokażą prawdziwą historię. Ale sam Scott temu zaprzeczył, choć nawet nie musiał, bo wyraźnie widzimy, że nic nie jest tutaj zmieniane. Mamy już 3 gry i nikt nie próbuje tutaj nadpisać poprzednich informacji. Game dev miał ułatwić robienie Help Wanted. Cała gra skupia się na minigierkach z poprzednich gier i część z nich można wyjaśnić. Freddy Fazbear to i animatroniki, nawet można uznać, że mają nagranie Fungaja. Ale Scott przyznał, że chcieli użyć postaci, które nie mają tutaj sensu. Koszmary czy Nightmare On są problematyczne. Dlatego wątek game deva to w pewien sposób wyjaśnia. Help Wanted bazuje na jego grach, które stworzył na bazie prawdziwych wydarzeń. To wciąż jest naciągane, bo Scott niby on o tym wiedział, ale nie ma to znaczenia. Potwierdzili, że taki był tego cel. Co też oznacza, że Fazbear Entertainment może robić z tymi postaciami wszystko, co im się podoba. Nightmare On jest w Help Wanted, koszmary w Special Delivery, masę easter eggów w Security Breach. Taki jest tego wszystkiego sens, choć zgadzam się, jest naciągane. Co też wiąże się z następnym tematem. Wiele osób może się taka fabuła nie podobać. Wasze zdanie, macie do tego prawo, dlatego właśnie cały czas mówię o tych różnych wersjach fabuły. Powstały już 2 zakończenia, można zatrzymać się tam, gdzie wam się podoba. Pamiętajcie też, że nowe gry są wciąż grami Scotta. Bardzo mi przeszkadzają teksty pokroju Scott dobrze robił fabułę, a Steel ją zrujnowało. Nie, to są wciąż gry zlecone przez Scotta, to jest fabuła, którą on napisał. To, na co narzekacie, to w większości Scott Crafton. Jeśli przeszkadza wam wiecznie żywy William, pamiętajcie, że to UCN wprowadził tą furtkę. Cokolwiek się dzieje dalej w fabule, jest wciąż bardzo w stylu Scotta. Głównym wątkiem jest tutaj Glitch Trap i Vanny, William i Vanessa. Obie te postacie są bardzo tajemnicze i ukryte za wieloma sekretami i wskazówkami. Wiele teorii nie zgadza się z tym, że William to Glitch Trap lub że Vanny to Vanessa nawet. Help Wanted kontynuuje historię FFPS, więc William musiał przeżyć pożar płonącego budynku i jeszcze trafić do gry komputerowej. Wiąże się to z częściami, które Fazbear Entertainment wysłało do zeskanowania. Gdy je zeskanowali, cała gra w ogóle sama zaczęła się budować, ale wtedy pojawił się glitch. Najwyraźniej William przetrwał pożar, ale niewiele z niego zostało i szczątki trafiły do studia. Choć interpretacje Glitch Trapa są różne, dla niektórych jest to dosłownie wirus, dosłownie skrawki jego remnantu, jego duszy, które utworzyły z siebie program komputerowy. Uproszczony William, drugi William. Teoria zyskuje trochę popularności z powodu tego, że Security Breach w pewnym sensie przedstawia nowego Williama i glitcha kontrolującego Vanny lekko osobno. Nie jest to jasne. Jak mówię, interpretacja Security Breach jeszcze mocno się będzie zmieniała. Ale tak, 3 lata temu powiedziałbym, że to musi być William, bo FNAF nie ma żadnej sztucznej inteligencji na bazie remnantu, ale na ten moment nie jest to niemożliwe. Tak samo jak Phantom animatroniki są sztuczną inteligencją z fragmentem duszy Elizabeth, tak też Glitch Trap mógłby być czymś podobnym. I teraz prosi kogoś o pomoc, nawet wymusza na kimś pomoc w uratowaniu swojego prawdziwego ciała, uwięzionego w tamtej lokacji. Nie jest jasne. Podobny temat jest z Vanny. Jest Vanessa, Vanny, beta-testerka, stróż nocny. Scott szukał dla niej głosu i wywiesił ofertę na niechętnego zwolennika. Dookoła niej, lub ich dwóch, kręci się cały ten nowy rozdział historii. Beta-testerka nie znała Williama wcześniej. Istniała teoria o kulcie Williama, którą sam nawet wcześniej omawiałem, ale bardzo źle się zestarzała. Nie ma sensu. W Help Wanted dowiadujemy się, że Glitch Trap szuka zwolennika. Kontaktował się z Jeremym i on też stworzył sobie halloweenową maskę. Miał być tym samym, czym teraz jest Vanny. Jednak nie wytrzymał psychicznie, więc Glitch Trap szukał dalej. Spotkał Vanny całkowitym przypadkiem i zmanipulował ją, żeby była jego sługusem. To przedstawia nam historię. Nie znali się wcześniej, nie mamy powodu, żeby w to wierzyć. Nad Vanny i Vanessą będziemy się jeszcze szerzej zastanowić w przyszłości, bo to wygląda jak jedna i ta sama osoba. Vanny to połączenie słów Vanessa i Bunny. Freddy o tym mówi w Security Breach. To fursona dziewczyny po prostu. Ale pytania o 2 dziewczyny pojawiały się przez dłuższą chwilę, bo teasery przedstawiały je jako 2. Może tu chodzić o 2 osobowości, może też czasami jest kontrolowana przez Glitch Trapa, czasami nie, ale to byłby duży twist, gdyby to były 2 różne osoby. Vanessa ze Special Delivery byłaby kimś innym niż beta-testerka z Help Wanted. Nie będę tutaj nic stwierdzał, ale taka jest debata. Już robiłem na ten temat jeden filmik, ale pewnie powstanie więcej, bo to jest spory temat do rozmowy. Z tej 2 lub 4 najwięcej osób patrzy się na Williama, bo on przeżył. Przez to FFPS wydaje się być niesatysfakcjonujący, jakby cała ta historia straciła znaczenie. Ale to wszystko pasuje. William zawsze powraca, jak już ustaliliśmy. Obecny format jest dobry, bo William nie jest głównym złoczyńcą ani historii Circus Baby, ani historii Vanny. W obu przypadkach stoi w tle. Doprowadził do wydarzeń, ale to nie on jest głównym przeciwnikiem. Masa osób chce jego śmierci, ale nie wyobrażam sobie tej serii bez niego, bo to już nie byłby FNAF. Wyobraźcie sobie, że po 10 lat w końcu William zostaje pokonany i chwilę później pojawia się ktoś nowy. Całkowicie nieklimatyczne, bez sensu. Bardzo chcę, żeby Scott i Silul zrobili nową serię z nowym złoczyńcą, ale to już nie będzie FNAF.
Same fangamy powinny mieć własnych złoczyńców, bo fani powinni pisać własne historie i własne postacie, ale główna seria niech kręci się wokół Liama. Te dwie gry są wprowadzeniem do historii. To tak jakby przed Sister Location powstała gra, w której Elizabeth umiera. Tak to działa. Help Wanted tworzy postać Vani. Special Delivery to lekki zapychacz, ale też dodatkowy content. Może tworzy postać Vanessy. I dopiero wtedy Security Breach wprowadza tą pełną postać. Albo pełne dwie postacie. Ale jako, że gra już wyszła, to wiemy, że nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Vani się prawie w grze nie pojawia. Dużo wątków wycięto z gry, nie wykorzystano tego nowego złoczyńcy. Możliwe, że zostanie to naprawione w nadchodzącym DLC Ruin, ale nie jest to jasne. Historia powinna być mimo wszystko dalej kontynuowana, aż dostanie ona jakąś istotną rolę. Tak wygląda ostatni, przynajmniej jak na razie, rozdział FNAF-a. Fabuła wciąż idzie do przodu, każdy rozdział coś sobą zmienił, Scott się rozwijał, inne osoby dodawały od siebie coś do tej serii i cieszę się, że wyszło jak wyszło. Nie żałuję żadnej gry, którą dostaliśmy, bo jasne, mogło być lepiej. Nieważne co się stanie, zawsze mogło być lepiej. Niektóre decyzje były jakie były, niektóre gry nie trafiły komuś w gust, zdarza się. Ale ta seria jest dla mnie fajnym doświadczeniem. Fandom nie zawsze, ale seria jak najbardziej. Skoro już omówiliśmy sobie gry, to wspomnę też jak to wygląda z innymi źródłami. Istnieje trylogia książkowa, Srebrne oczy zwyrodniali czwarty schowek. Opowiadają one historię Charlie, córki właściciela Freddy's. 10 lat wcześniej miała miejsce tragedia, w której William zabił 5 dzieci i teraz ona wraz z paroma przyjaciółmi wraca do miasta i odszukuje ukrytą pizzerię. Następne książki prowadzą sporą walkę między dzieciakami a Williamem, a także prowadzą do ciekawych odkryć i dużych twistów w tej serii. Zgodnie ze słowami Scotta, te książki są kanoniczne, ale nie łączą się z fabułą gier i nie powinny być używane do rozwiązania niczego. Bo jest spora różnica między kanonem a ciągłością fabularną, liniami czasowymi. W skrócie, wszystko co jest oficjalne można nazwać kanonem. FNAF World jest kanoniczny. Seria może mieć wiele różnych kanonicznych historii, które nie łączą się ze sobą w ogóle. Te książki przedstawiają podobną, ale inną historię niż gry. Istnieją poważne różnice między nimi. Istnieje dużo analogii. Bo taka sama historia, taki sam motyw może być pokazany 2 razy, to tu, to tam, w trochę inny sposób. Ale powinniśmy na to patrzeć z przymrużeniem oka, bo doprowadziło to już do masy nieporozumień i naciąganych teorii. Jeżeli stworzysz teorię, która faktycznie używa argumentów z gier, to wtedy możesz dodatkowo powiedzieć, w książkach pojawia się dosyć podobny motyw, na przykład. Jeśli coś pojawia się tylko w książkach i nie pojawia się w grach, to Scott nie mógł oczekiwać, że czegoś takiego się domyślimy. Trylogia książkowa na przykład pokazuje nam Remnant, ale gry też pokazują dokładnie ten sam Remnant. Gdyby książek nie było, to wciąż moglibyśmy Remnant wyjaśnić. I to właśnie daje teorii jakąś wiarygodność. Podobieństwo między dwoma światami jest tylko dodatkiem. Powstała też seria książek Fazbear Frights. Nie mylić tego z Domem Strachu, Fazbear's Fright, bo to bardzo podobne nazwy z jakiegoś powodu. Seria składa się z krótkich, oderwanych od siebie historii w świecie FNAF-a i tym razem Scott zachęcił nas do teoretyzowania. Mają one wyjaśnić parę wątków z przeszłości. Nie jest do końca jasne, jak te historie funkcjonują w świecie FNAF, ale obecne zrozumienie jest takie, że jest to inny świat, który po prostu posiada pewne istotne powiązania. Golden Freddy ma na imię Andrew, a pożar, który ma reprezentować FPS, wydarzył się w dalekiej przeszłości. Nie rozumiem, jak to miałoby działać w fabule gier. Nie wszystkie historie w ogóle łączą się ze sobą, bo jedna ma MCI w 1985, a druga ma MCI w czasach współczesnych. Najważniejsza jest tutaj postać Stitch Wrighta i wszystkie historie, które się z nim łączą, bo on przetacza się przez każdą książkę do przodu. Na tę serię wciąż patrzę jak na wskazówki, a nie fakty mimo wszystko. Jeżeli czegoś nie da się wyjaśnić w grach, to Fazbear Frights tego nie sugeruje. Niedługo wychodzi nowa seria, Tales from the Pizzaplex. Będzie to podobny schemat jak Fazbear Frights. 3 krótkie historie w każdej książce, ale tym razem skupione na Pizzaplexie. Nie jest jeszcze jasne, czy będą się dzieje w uniwersum gier jako tło fabularne do Pizzaplexa i Security Breach, ale jest to możliwe. Przekonamy się dopiero jak książki zaczną wychodzić. I to raczej po pierwsze jeszcze nic nie będziemy wiedzieć. Cała seria kręci się wokół teorii, no i prawidłowo od tego wszystko się zaczęło. Scott skupił się na tym, co się jego fanom podobało i poszedł z tym dalej. Mam zaufanie do jego historii, bo naprawdę widać, że Scott o nią dba. Fabuła nie jest pisana przez Mattpata, ani zmieniana z gry na grę. Wyraźnie to widać. Scott ma swój własny styl pisania fabuły i on raczej nie pisze opowiadań, pisze zagadki. Duża część fabuły jest ukryta za drobnymi poszlakami, które łatwo ominąć. No i niestety nie robi za dobrych zagadek, za bardzo patrzy na całość ze swojej własnej perspektywy. Wskazówki są oczywiste, jeżeli znasz ich kontekst. Jeżeli nie znasz, to ta wskazówka nawet może dla ciebie nie istnieć. Nie wiesz czego się spodziewać. Jedną informację możesz interpretować na różne sposoby. Właśnie to jest według mnie problemem. FNAF-owi brakuje spojrzenia z perspektywy widza. Spójrzcie na te 3 informacje. Po pierwsze, w 1987 roku robot odgryzł człowiekowi płat czołowy. Po drugie, w minigrach FNAF 4 Fredbear ugryzł dzieciaka w czoło. I po trzecie, Fredbear's Family Diner zamknięto parę lat przed 1987 rokiem.
Więc w którym roku dzieją się minigry FNAF 4? Te informacje przeczą sobie nawzajem, więc trzeba jedną z nich zinterpretować inaczej, żeby było dobrze. Poprawna odpowiedź to FNAF 4 nie dzieje się w 1987, to nie jest The Bite of 87. Po prostu rozdzielenie tych dwóch informacji. To wydaje się być dzisiaj oczywiste. Jestem pewny, że dla Scotta zawsze było oczywiste. Pomyślał sobie, jeśli zobaczą Fredbeara, to domyślą się, że to nie jest The Bite of 87. Ale tak nie poszło. Ludzie uparli się na tym ugryzieniu, bo w końcu Scott nie zrobiłby znikąd drugiego ugryzienia. Tak ludzie uważali. Postanowili inaczej zinterpretować punkt 3 i uznano, że FNAF 4 to niekoniecznie jest Fredbear's Family Diner, tylko inna restauracja, która używała Fredbeara, Fredbear and Friends. Uważano, że ugryzienie miało miejsce w tej nowej lokacji. Pojawił się argument, że wpisanie 1987 we FNAF 1 dawało jumpscare Golden Freddy'ego i że to była podpowiedź na temat ugryzienia. Ale tak nie było. W tym jest właśnie problem. Odpowiedzi są, ale łatwo jest je źle zrozumieć i zbudować zupełnie inną interpretację. Jedną z tych trzech informacji trzeba było przekształcić i ludzie wybrali tą złą. Wciąż jednak wierzę, że serię da się rozwiązać i dużo mówi o tym, jakie teorie i argumenty mają dla mnie sens. Wróćmy do pudełka, czyli przestańmy tworzyć niekonwencjonalne teorie. Prawda może być trochę nietypowa, abstrakcyjna, ale powinna być prosta do zrozumienia, powinna do czegoś zmierzać, wyglądać na coś, co autor rzeczywiście mógł chcieć przekazać. No i argumenty na tę teorię powinny istnieć w poprawnym źródle. Są gry, serie książek, podpowiedzi od Scotta i nie powinno się tego bezmyślnie łączyć. Scott przedstawił jakąś historię w fabule gier, więc wskazówki i dowody na te tematy podał w grach. Inne źródła mogą co najwyżej zwrócić naszą uwagę na coś, co już zostało wcześniej powiedziane, ale to coś musi już się w tej historii znajdować. Ale pewnie wielu z was wciąż powie, że to jest marnowanie czasu, bo Scott nie zna fabuły i pisze pierwsze lepsze rzeczy do dyskusji. Nie zgadzam się z tym. Takie opinie sugerują się teoriami, nieporozumieniami. To, że jakaś teoria zmieniła się 10 razy, nie oznacza, że Scott zmienił fabułę 10 razy. Po prostu teoria była cały czas błędna. Masa frustracji i nieporozumień tworzy jakieś niestworzone argumenty przeciwko tej historii. Scott przyznał, że w serii miał miejsce tylko jeden retcon. I to nawet nie jest nic ważnego, bo znamy obecną poprawną odpowiedź. Nie wiem, jak fabuła wygląda w tym miejscu wcześniej, więc nie jest to ważny temat. Nie musimy wiedzieć nawet, o jaki element chodzi. Lubię patrzeć na to, jak teoria działa w poprzednich grach. Scott nie planował wszystkiego od razu, ale po prostu dodaje nowe informacje do już ustalonej fabuły. Nie zmienia jej z każdą nową grą. Jeśli Sister Location wprowadza cały ten eksperyment, to powinniśmy się zastanowić, czy dało się to udowodnić wcześniej, czy nie ma więcej wskazówek i dowodów na ten temat. Na takiego Henry'ego nie było żadnych dowodów wcześniej, nie wyjaśnisz go pierwszymi 4 grami, ale eksperyment najwyraźniej istniał, po prostu go źle zrozumieliśmy. Nie zauważyliśmy nawet. Trochę inny temat, Scott lubi odpowiadać na stare pytania nowymi wątkami, sam to przyznał. Sister Location mówi dużo o FNAF 4. Według mnie Scraptrap był edgy i agresywny, żeby zaprzeczyć teorii szalonego naukowca Sister Location. Scott pokazał, że William jest przede wszystkim mordercą, lubi zabijać dzieci, nie robi tego w żadnym wyższym celu. Znowu, myślicie o fabule Pop Goes, a nie o fabule FNAF. Scott lubi też nas trollować, stąd drugie ugryzienie. Po latach przyznał, że to nie miała być debata, liczył, że szybko tego trolla zauważymy, ale tak się nie stało. Inny troll to na przykład 3 Jeremich. Nagrobki w FFPS dały nam imiona 2 stróży nocnych. Scott chciał, żebyśmy nad tym pogłówkowali, ale ostatecznie zrozumieli, że to po prostu dzieci ofiary Williama, bo nic innego nie ma tutaj sensu. Imiona się powtarzają, ale to inni ludzie. Zazwyczaj w historiach nie powtarzasz imiona, żeby się nie mieszało ludziom, ale tutaj Scott umyślnie trollował. Później uwydatnił to w książkach. Stworzył też 3 Jeremiego, już całkowicie oderwanego od reszty, żeby było całkowicie jasne, że to jest nowa postać. Powstał tylko po to, żeby pokazać nam tego trolla. Scott lubi tak lekko mieszać. Ci Jeremy nie mają ze sobą nic wspólnego. Mike i Fritz mają między sobą podobieństwa, choć są to inne imiona, na to powinniśmy patrzeć. Jeżeli nie udowodnimy, że Jeremy, to są to 2 postacie. Ale tego temat nie jest prosty. Wskazówki są bardzo niejasne, niezbalansowane. Można je na różny sposób interpretować. Ludzie bardzo często za mocno trzymają się tego, co sami by chcieli, żeby było prawdą w swoich teoriach, a Scott lubi faktycznie trollować. To wszystko sprawia, że teorie FNAF wyglądają tak, jak wyglądają. Czy kiedykolwiek uda się całkowicie rozwiązać fabułę? Nie wiem. Dla niektórych może być nie warto tutaj siedzieć, a ja na przykład serię dalej będę omawiał, bo tak mi się podoba. Róbcie co chcecie, dopóki się dobrze przy tym bawicie. Dodam jeszcze, żeby kontekst był pełny. W serii FNAF powstają gry z projektu Fazbear Fanverse Initiative. Mówimy o fangame'ach tworzonych przez fanów, które Scott zaliczył jako oficjalne gry FNAF. Dzięki temu dostaną one mobilne porty i merch. Fani będą mogli zarobić na swoich dziełach, bo te wybrane projekty naprawdę na to zasługują. W pracach jest 5 projektów, w przyszłości może być ich jeszcze więcej, ale niestety wiąże się z tym dużo dram i kontrowersji. Trzeba tylko liczyć na to, że Scott nie straci zbyt szybko cierpliwości do ludzi. Co jest ważne, każda seria, każdy deweloper opowiada swoją własną historię. Przedstawiają własne postacie, własne interpretacje niektórych wydarzeń i te wątki nie łączą się z fabułą FNAF-a. To jest inna interpretacja. Scott nie ingeruje w tworzenie tych gier, więc nie tłumaczy im, jaka jest fabuła. Nie wytyka im błędów w ich zrozumieniu fabuły.
Znajdują się więc tutaj różnice, znajdują się też niepoprawne odpowiedzi na pytania fabularne. Nie bierzcie ich pod uwagę w teoriach, ale zainteresujcie się tymi grami dla samych gier. Autorzy wrzucają naprawdę masę wysiłków w napisanie tych historii, w stworzeniu ciekawych gier, mechanik. Te projekty są zdecydowanie warte uwagi. Mniej więcej tyle mam do powiedzenia na temat całego Five Nights at Freddy's. Odcinek jest długi, a ja zmieściłem w nim tyle, ile mogłem. Mam nadzieję, że nie było zbyt nudno. Na koniec powiem tyle. FNAF to jest seria gier, to jest rozrywka. Nie będę wam kazał, jak macie myśleć. Jeżeli ktoś chce być niezadowolony, to będzie. Ale to jest naprawdę bez sensu wchodzić w serię gier tylko po to, żeby być poirytowanym. Nic się na tym nie zyskuje. Dlatego ja jestem do tej serii pozytywnie nastawiony i dalej będę. Jeśli Scott zrujnuje mi FNAF, to zamiast o tym krzyczeć w internecie, po prostu skończę się nim interesować. Choć mnie zniechęcić na pewno łatwo nie będzie, Scott. Póki nowe gry i projekty powstają, to ja planuję tutaj siedzieć. Jestem tutaj od 2015 roku i wciąż bawi mnie i ciekawie analizowanie tej fabuły. Choć wiem, jak bardzo niezbalansowana jest. Jedynie fandom FNAFa, który szczerze FNAFa nienawidzi, jest czymś, co może dosyć zniechęcać. Dziękuję wam za oglądanie. Nigdzie nie odchodzę. Będę regularnie nowe teorie wrzucał na kanał, a w międzyczasie przewijcie listę ciekawych, aktualnych teorii, które już na kanale są. Linki w opisie. Bawcie się dobrze i do zobaczenia w następnych filmach.